Wiele wskazuje na to, że szczepionka na COVID-19 pojawi się na rynku w przeciągu najbliższych tygodni. W ostatnim czasie świat obiegła informacja, że gigant farmaceutyczny, jakim jest firma Pfizer, we współpracy z firmą BioNTech są na finiszu rozwoju szczepionki przeciw COVID-19. W następnym tygodniu firma Moderna ogłosiła, że na podstawie wstępnych wyników skuteczność szczepionki, którą opracowuje, wynosi 94,5%. Do liderów zaliczamy również firmę AstraZeneca, która raportuje, że 2 dawki jej szczepionki wykazują skuteczność około 70%. Wielu z nas zastanawia się, czy szczepionka na COVID-19 będzie bezpieczna. W jaki sposób możemy zweryfikować jej bezpieczeństwo? Czy szczepionka rozwiąże nasze problemy związane z pandemią koronawirusa? Oraz jak w ogóle wygląda proces rejestracji szczepionek? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć z moim gościem Williamem Petrim z University of Virginia, autorytetem i specjalistą w dziedzinie chorób zakaźnych. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdę do meritum, pokrótce przedstawię plan tego filmiku, żebyście w razie ochoty mogli przeskoczyć do fragmentu, który Was najbardziej interesuje. Na początku przyjrzymy się procesowi rejestracji szczepionek. W tym fragmencie odniosę się do konkretnych szczepionek opracowywanych przeciwko COVID-19. Następnie przejdę do fragmentów wywiadu z Williamem Petrim, z których dowiecie się, na jakiej podstawie weryfikuje się bezpieczeństwo szczepionek oraz kto jest za to odpowiedzialny na przykładzie Stanów Zjednoczonych. A na koniec podsumujemy sobie najważniejsze informacje, które warto zapamiętać. Proces rejestracji szczepionek to zwykle bardzo długi, bo trwający około dekadę proces, który dzieli się na kilka etapów. Najbardziej ogólnie wyróżniamy 2 etapy rozwoju szczepionek: badania przedkliniczne oraz badania kliniczne. W dobie obecnej pandemii ścigamy się z czasem, dlatego proces ten został znacznie skrócony. Szczepionki rozwijane przeciwko COVID-19 podążają specjalną, przyspieszoną ścieżką, którą nazywamy Emergency Use Authorization, w skrócie EUA. Warto podkreślić, że ścieżka ta jest wykorzystywana w wyjątkowych przypadkach, aby przyspieszyć dostępność szczepionek, leków czy urządzeń medycznych, takich jak na przykład respiratory. I ważne jest to, że przyspieszona ścieżka nie pomija żadnych etapów, natomiast każdy z tych etapów trwa znacznie krócej niż zwykle. Pierwszy krok polega na identyfikacji patogenu, czyli bakterii albo wirusa, który wywołuje chorobę. W przypadku COVID-19 jest to wirus SARS-CoV-2. Ten czynnik chorobotwórczy na szczęście udało się zidentyfikować stosunkowo szybko, co otwiera pole do badań podstawowych, które odbywają się na uczelniach i w instytutach naukowych. Naukowcy skupieni są na tym, aby dowiedzieć się jak najwięcej o wirusie, czyli jak jest zbudowany, jak wnika do organizmu i jaką odpowiedź immunologiczną wywołuje. Badania podstawowe pozwalają również na identyfikację antygenu, czyli na przykład jednego z białek budujących otoczkę wirusa, które zostaje rozpoznane przez nasz układ immunologiczny. Czyli jest to taki element budowy wirusa, który alarmuje nasz organizm, że doszło do infekcji. Szczepionki rozwijane zarówno przez firmę Pfizer, jak i Moderna są zupełnie nowatorskie, ponieważ zakładają wykorzystanie cząsteczki, którą nazywamy mRNA. M pochodzi od słowa messenger, czyli informacyjny RNA. Mówiąc potocznie, informacyjny RNA stanowi przepis na białko, czyli jest to taka cząsteczka, która dostarcza komórkom naszego organizmu informacje o tym, jak produkować białko. Z kolei firma AstraZeneca zamiast cząsteczki mRNA jako nośnik wykorzystuje wirusa zmodyfikowanego tak, aby nie był on w stanie namnażać się w komórkach naszego organizmu, ale jednocześnie zachowuje możliwość przekazywania informacji o białku, które buduje koronawirusa. Ta forma terapii nie jest jeszcze wykorzystywana w licencjonowanych szczepionkach, natomiast ma długą historię w innych formach terapii. To, co łączy te 3 firmy, to białko, które ma zaalarmować nasz układ immunologiczny. Mowa o glikoproteinie S, po angielsku spike glycoprotein. To jest właśnie to białko, które pozwala wirusowi SARS-CoV-2 zakażanie ludzkich komórek. Mówiąc potocznie, nasz organizm będzie produkował białko wirusa. To białko zmotywuje nasz organizm, aby wykształcić odpowiedź immunologiczną, tak aby w przypadku prawdziwego zagrożenia, czyli zetknięcia się z wirusem, nasz organizm był gotowy zareagować. I tu warto podkreślić, że białka same w sobie, jak na przykład glikoproteina S wirusa, nie są niebezpieczne.
To znaczy nie wystarczą one, żeby wywołać chorobę COVID-19. Białka te mają jedynie za zadanie nauczyć nasz organizm, w jaki sposób radzić sobie z wirusem, który będzie posiadał w swojej budowie właśnie to konkretne białko. To jest tak, jakby przedstawić rysopis przestępcy. Rysopis sam w sobie nie jest niebezpieczny, ale osoba, która jest na tym rysopisie, potencjalnie może być niebezpieczna. Wróćmy do pierwszych etapów rozwoju szczepionek. Innym aspektem jest forma podania szczepionki. W laboratoriach bada się skład szczepionek tak, aby były one bezpieczne i jak najbardziej efektywne. Na tym etapie powoli wkraczamy w fazę badań przedklinicznych, czyli badań z wykorzystaniem hodowli komórkowych, tkankowych oraz zwierząt. Badania podstawowe i przedkliniczne płynnie się przeplatają, dlatego zwykle nie ma jednego konkretnego momentu, w którym jedno się kończy, a drugie zaczyna. Musimy pamiętać, że wraz z rozwojem preparatu badania podstawowe trwają nieustannie. To na etapie badań przedklinicznych powoli wkraczają firmy biotechnologiczne i farmaceutyczne, które nawiązują współpracę z jednostkami badawczymi. Badania na zwierzętach zakładają przede wszystkim sprawdzanie bezpieczeństwa preparatu. Wraz z pomyślnym zakończeniem tego etapu składany jest wniosek do odpowiedniej agencji o możliwość rozpoczęcia badań klinicznych, czyli badań z udziałem ludzi. Wnioski te są rozpatrywane przez agencje zajmujące się zdrowiem publicznym. W przypadku Stanów Zjednoczonych jest to Food and Drug Administration, czyli FDA, a w Europie mamy European Medicines Agency, czyli EMA. Pierwsza faza badań klinicznych odbywa się na niewielkiej grupie zdrowych ochotników. Zwykle jest to od 20 do 50 osób. Na tym etapie sprawdza się przede wszystkim bezpieczeństwo szczepionki, ale także wstępnie ustala się optymalną dawkę. Sprawdza się również, czy nie ma efektów ubocznych, czyli czy szczepionka nie szkodzi ludziom. Druga faza badań klinicznych przeprowadzana jest na grupie liczącej kilkaset osób. Tu ponownie kładzie się nacisk na bezpieczeństwo preparatu oraz immunogenność, czyli zdolność do wywoływania odpowiedzi immunologicznej przez preparat. Ta faza obejmuje grupę ludzi o różnym stanie zdrowia oraz z różnych grup demograficznych. Ocenia się krótkoterminowe skutki uboczne oraz skuteczność. Ostatnia faza przed wprowadzeniem na rynek, czyli faza trzecia, obejmuje kilkadziesiąt tysięcy ochotników. W przypadku Pfizera jest to niemal 44 tysiące osób. Moderna zrekrutowała 30 tysięcy ochotników, a AstraZeneca 23 tysiące. Jest to etap, w którym bada się efektywność szczepionki. Jednocześnie obserwuje się, jak przyjmowanie innych leków czy szczepionek wpływa na bezpieczeństwo i skuteczność tej konkretnej szczepionki. Czyli na przykład może być tak, że u osoby zupełnie zdrowej wszystko będzie w porządku, natomiast osoba przewlekle chora, która przyjmuje inne leki, będzie obserwowała skutki uboczne. Więc jest to etap, w którym bada się interakcje z innymi lekami. Wszystkie te etapy są bardzo ściśle kontrolowane i wymagają obszernej dokumentacji. Musimy pamiętać, że w przypadku szczepionek rygory są dużo wyższe niż w przypadku zwyczajnych leków, ponieważ z definicji szczepionkę podajemy ludziom zdrowym. Oznacza to, że kiedy leczymy osobę chorą, liczymy się z ryzykiem niepowodzenia terapii. Natomiast podając szczepionkę osobie zdrowej, musimy bardzo dobrze wyważyć korzyści płynące ze szczepienia oraz ryzyko, jakie ta interwencja niesie. Oczywiście w przypadku szczepionek zakładamy, że korzyści powinny znacznie przewyższać ryzyko. I ta sama zasada dotyczy szczepionek rozwijanych w trybie przyspieszonym. Zatem po całym procesie rozwoju szczepionki firma farmaceutyczna składa wniosek do agencji zajmującej się rejestracją leków i tak jak powiedziałam, jest to na przykład FDA albo EMA. Agencja ta na podstawie zebranych danych oraz na podstawie opinii panelu, który składa się z niezależnych naukowców, podejmuje decyzję o wprowadzeniu szczepionki na rynek. I to prowadzi nas do fazy czwartej. W fazie czwartej nadzoruje się bezpieczeństwo farmakoterapii. Monitoruje się przypadki niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz sprawdza się, jak długo szczepionka pozostaje skuteczna. Doszliśmy właśnie do końca procesu rozwoju szczepionek. Tym samym odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, jak wygląda ten proces od momentu identyfikacji patogenu aż do wprowadzenia szczepionki na rynek. Tymczasem przejdźmy do wywiadu, który przeprowadziłam z Williamem Petrim, naukowcem i lekarzem, profesorem medycyny na University of Virginia, który specjalizuje się w chorobach zakaźnych.
Miałam okazję skontaktować się z profesorem, ponieważ sama od niedawna pracuję na University of Virginia, a profesor bardzo chętnie udziela się w mediach, aby przybliżyć ludziom problematykę badań nad COVID-19. Mam nadzieję, że dowiecie się czegoś ciekawego z tego wywiadu. Na jakiej podstawie FDA zweryfikuje bezpieczeństwo potencjalnej szczepionki? Yes, so the FDA has emergency use authorization that can be applied during a pandemic, and so the approval process will be different, and the safety safeguards are going to be different than in an ordinary situation with a vaccine. And so, what the FDA has said they're going to do, and these are in guidelines that they've published and they've distributed to the companies that are making vaccines, is first of all, there's an efficacy threshold. And so the vaccine has to be at least 50% effective to even be considered. And there's multiple levels of review. And so, the first review, of course, is with the company that is doing the research and design on the vaccine. And so no one wants to make a bad vaccine. So that's the first level of vaccine, just like the people who are doing it. The vaccine manufacturers have a data safety monitoring board that is independent scientists and physicians that are at periodic times monitoring the study, both for efficacy and for side effects. And so the data safety monitoring board is like level number 2 after the company. And then level number 3, of course, is the FDA. And so when the company believes that they have a vaccine that is safe and effective, they apply to FDA for emergency use authorization. That is reviewed first by the scientists who are employees of FDA, but then there is an independent panel of experts that is brought in by the FDA to make a recommendation to the FDA that either to go forward or not. So now we're like 4 levels of review, and then finally it's going to be the CDC, Committee on Immunization Practices, that's going to decide who gets the vaccine. So there's multiple safeguards built in, and there should be, because vaccines have to have like the very, very least risk for the very, very most benefit, because for the most part you're taking completely healthy people, giving them a medicine, and so there's almost like no excuse to have anything that's not safe in that setting. It's very different than if you're treating somebody with pancreatic cancer that has 50% likelihood of dying in 6 months. You're going to accept things that are riskier for that person than you are with someone who's perfectly healthy. And so, the FDA has been doing this for years and years, and as a result, we have like very, very safe vaccines. Która strategia jest lepsza? Zaszczepienie populacji czy pozwolenie na rozprzestrzenianie się wirusa i nabycie odporności przez przechorowanie? Tak jak to robi Szwecja w nadziei na nabycie odporności zbiorowiskowej. Czy przechorowanie zapewnia odporność? Sweden, didn't mandate social distancing, and they had a much higher mortality from COVID-19 than the other neighboring Scandinavian countries. And at the same time, though, the social distancing was in fact practiced by a large percentage of the population. So I don't think there's a really good example of a country where just allowing things to run their course has happened. And I don't think that that's a very good idea, just because even young people have some risk of having a fatal outcome from this infection. And also, since we're in the situation, we can sort of bide our time, and so that schools are getting back in session. UVA is holding classes, albeit mostly by Zoom. There's some return to normal levels of activity while we're still maintaining precautions about transmission. So to me, that seems like a good balance of risk versus benefits, like not destroying the economy, but at the same time not just saying let's just let things take their natural course. Yeah. Jakie procesy zostały pominięte lub usprawnione, aby skrócić czas oczekiwania na szczepionkę? Yeah, so one thing that's happened that has decreased the waiting time for the vaccine is that several of the vaccines are on a
platform that's been used before for vaccination. And by a platform, I mean it's the same, like, protein. All it's been changed is like what the protein has been changed from like an influenza protein to a coronavirus protein. Mhm. The rest of the vaccine is the same, and so that helps with safety because those it's sort of a tried and true approach to vaccination where you've only changed one thing, and so that allows some of the phase one, phase two safety things to go faster. The big third thing that sped things up is that this virus is not mutating very rapidly because it actually has a proofreader activity. Most RNA polymerases, when they replicate a viral genome like HIV, are making an error every 1,000 bases. So, like each HIV virion has 10 mutations in it in different places, and so it's just constantly changing. So, someone who has HIV infection has a populations of thousands and thousands of different viruses, and so it's a very difficult target for immunity. Whereas for the new coronavirus, there's a much higher degree of conservation, and in essence only one amino acid substitution in the receptor binding domain that's been identified as of any significance. So that speeds things up as well. And then only requiring that patients be followed for 2 months after the last vaccination rather than for a year is also compresses things, and not without, like, some risk, and so that those patients will be followed you know out to a year's time for that reason. Czy zaszczepienie się definitywnie będzie oznaczało uodpornienie na wirusa SARS-CoV-2? Czy możliwe, że poziom przeciwciał będzie krótko utrzymywał się w organizmie i niezbędne będą kolejne dawki? Yeah, I'd say in general, like we're all over the map as far as how well we can make a vaccine against a respiratory virus. And so influenza, I think we all know the vaccine's only about 50% effective. And that's probably why the FDA chose like that 50% level of protection. Measles, which is another respiratory virus, the vaccine is more than 90% effective. Like there's no reason for anyone ever to get measles except for not having been vaccinated or having someone in the community not be vaccinated. So we don't know. I mean, I think we're all hoping that the vaccine is going to be 90% effective. But even if it is, that means if you're vaccinated, you have a 10% risk of getting COVID-19. And that is like the risk with vaccinations, that people let their guard down and they stop, in the midst of a pandemic or something. They say, "Oh, I'm vaccinated, and so I can eat in a restaurant." And Słyszymy deklaracje przywódców państw, że szczepionka opracowywana w ich kraju będzie gotowa do końca roku. Przypomina to wyścig zbrojeń i rywalizację czysto polityczną. Myślę, że to w pewnym stopniu napawa ludzi niepokojem, że tu nie chodzi o zdrowie i bezpieczeństwo, a interesy polityczne. Zatem proszę powiedzieć, jaki wpływ na proces rejestracji szczepionek mają politycy i na ile ich deklaracje mają pokrycie w rzeczywistości? Well, I think in the US, there's little opportunity for politicians to influence the vaccine approval process for what we were just talking about earlier. There's so many levels of approval by scientists, physicians who are independent of the company, independent of FDA. There's multiple federal agencies that are involved in the decision process. So I think that there's not very much opportunity for it to be a politically influenced decision when a vaccine is approved, fortunately. Co możemy zrobić jako społeczeństwo, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się choroby do czasu udostępnienia szczepionki? I think that things that we can do as a society is limit our interactions with a select small group of people, and to wear masks and wash our hands. These are all like not very interesting, but very important things to limit transmission. And the mask wearing, of course, is more protecting someone else than protecting you. But I think that's like so important. We're all in this together to help each other. Podsumowując,
Proces rozwoju szczepionek jest wyjątkowo skomplikowany i znacznie bardziej restrykcyjny niż w przypadku zwykłych leków. Obecnie trwająca pandemia sprawia, że toczymy walkę z czasem, jednak pośpiech nie powinien przysłonić nam najważniejszej kwestii, jaką jest bezpieczeństwo. Warto pamiętać, że agencje zajmujące się zdrowiem publicznym, takie jak FDA czy EMA, posiadają szereg punktów kontrolnych, które mają za zadanie zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa preparatów. Po pierwsze, firmy farmaceutyczne mają obowiązek przeprowadzenia rzetelnie udokumentowanych badań przedklinicznych oraz klinicznych. Profesor Petri wspomniał o komitecie monitorującym bezpieczeństwo danych. Jest to grupa przynależąca do FDA. Prace komitetu polegają na ocenie danych zgromadzonych przez firmę farmaceutyczną i dopiero po tej ocenie producent szczepionki ma prawo złożyć wniosek do FDA o Emergency Use Authorization, czyli właśnie tę możliwość przyspieszonego wprowadzenia szczepionki na rynek. Ten wniosek jest oceniany przez lekarzy i naukowców opłacanych przez FDA, a w międzyczasie zwoływane jest publiczne spotkanie komisji doradczej, która składa się z zewnętrznych naukowców oraz specjalistów do spraw zdrowia publicznego. Każdy członek tej komisji jest oceniany pod kątem konfliktu interesów i prace komisji polegają na ocenie dostępnych danych w kontekście bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki. I co jest ważne, prace komisji są dostępne publicznie, także każdy ma do tego wgląd. Poza tym dane z badań nad szczepionkami są sukcesywnie publikowane w postaci artykułów naukowych. Renomowane czasopisma takie jak Science, Cell czy Nature wymagają niezależnych recenzji, które są prowadzone przez innych naukowców, specjalistów w danej dziedzinie. Z założenia autorzy artykułu nie znają tożsamości recenzentów, co daje możliwość na merytoryczną i pozbawioną wpływów ocenę. Oczywiście ten system nie jest idealny i zdarzały się poważne błędy mimo recenzji, jednak na dzień dzisiejszy uważa się, że system recenzji w czasopismach naukowych stanowi złoty standard, który jest stosowany w nauce. Wszystkie te elementy systemu, jak recenzje oraz wszystkie komisje, o których wspomniałam, mają za zadanie zapewnić uczciwość oraz rzetelność prowadzonych badań. Ważnym punktem, który poruszył profesor Petri, jest kwestia przestrzegania restrykcji. Istnieje obawa, że ludzie po zaszczepieniu przestaną stosować środki ochronne, takie jak maseczki czy dystans społeczny. I mam świadomość tego, że każdy jest zmęczony ograniczeniami spowodowanymi pandemią. Wierzcie mi, ja też. Bez wątpienia wynalezienie szczepionki przeciwko COVID-19 będzie ważnym elementem w procesie wychodzenia z kryzysu epidemicznego, jednak najprawdopodobniej nie będzie to koniec naszych zmagań. To, co każdy z nas może zrobić, aby polepszyć sytuację, to wykazać się odpowiedzialnością i empatią, bo musimy pamiętać, że noszenie maseczki, mycie rąk czy zachowywanie dystansu chroni przede wszystkim innych przed nami, a nie odwrotnie. Jest to trudna sytuacja, w której każdy z nas się znajduje, ale wierzę, że wspólnymi siłami damy radę. To tyle na dziś. Dzięki, na razie.